No i dobra, moi kochani, przyszedł ten dzień. Dzisiaj pierwsza trasa do Bydgoszczy. Jadę się zaraz zatankować w AdBlue i w paliwko i ruszam. Trzeba euraski zarabiać. Nie ma opierdzielania. Pierwsza misja, tankowanie. A Jędrula przyjechał mnie ćwiczyć. No nie wierzę. Ale teraz będzie. Jędrula przyjechał i będziemy robić test, czy dam radę wyjechać zaparkowany pomiędzy dwoma ciężarówkami. No nieźle. Jeszcze specjalnie się postawi tak blisko, oczywiście. No. Panie, a ta linia to co? A ta boczna linia? Panie, pan mnie zablokował. O, trochę się Jędrula poprawił. No i dobra, to ja wyjeżdżam. Pomalutku, pomalutku. Idę zobaczyć. O, no źle to nie było. No i jest. Udało się wyjechać. Wcale nie było to takie skomplikowane. I teraz jedziemy powolutku, aby do przodu, aby do celu. I na spokojnie, bez szaleństw. Tutaj to jeszcze jest fajnie, bo jest szeroki parking. Zobaczymy, co będzie dalej. Jest lekki stresik, nie powiem, ale prawo jazdy mam, no nie? Tak. Bye bye Gdynia. Jeszcze chwila. Najpierw ropa do ciężarówki, ropa do naczepy, AdBlue z 1000 litrów będzie, no nie więcej, 1300. Na stacji mam nadzieję, że nie będzie tłoku. I tankowanko. Dobra, słuchajcie. No tak. Te lustrze to niestety ja. Tak. Checklista. Paliwo jakieś jest. AdBlue jakiś tam jest, 16%. Jestem na załadunku, wycofałem pod rampę, niestety zapomniałem włączyć nagrywanie od przodu, mam tylko nagranie z kamery, która patrzy na wprost, no, ale jestem, wycofałem, proszę bardzo, rampa, panowie już ładują, a ja czekam i się pauzuję, no co mam długo robić, relaksik. Teraz muszę odjechać metr, po to, żeby móc zamknąć drzwi i żeby móc zabezpieczyć ładunek. Dobra, odjechałem, idę zabezpieczyć. Przemiła pogawędka mi się trafiła na załadunku. Kolega Grzegorz, już doświadczony zawodnik, poopowiadał mi na temat jeżdżenia, na temat spalania, na temat Niemców, jak to potrafią jechać za człowiekiem i zrobić kontrolę tachografu zdalnie. No, także będę miał się na baczności. Dobra, jadę dalej, słuchajcie. 3,5 tony gills do papierosów. Taki mam ładunek. Nieźle, co? Ale to musi być dużo sztuk. Ciekawe, czy w setkach tysięcy, czy powyżej miliona, jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach, a ja jadę dalej. Dobra, wyleciałem z Bydgoszczy na Eskę. Jadę sobie w kierunku Słubic. Niestety chodzi mi 4 godziny i 40 minut do celu łącznie, więc nie dam rady na strzała dojechać. Tak więc będę musiał gdzieś się upauzować te 45 minut. Ale po drodze wydarzyła się masakra. Stałem w korku, bo było zwężenie do jednego pasa i chciałem sobie zrobić zupkę. I podłączam sobie czajnik taki na 230 V, bo miałem kupiony na gniazdo zapalniczki na 24, ale kupiłem sobie na 230, bo mówię, mam przetwornicę, to mogę sobie skorzystać z prawdziwego czajnika, takiego, który szybko grzeje wodę, no nie? No i włączam ten czajnik, a przetwornica zrobiła i padło wszystko. Internet, przetwornica, nie ma prądu, bezpiecznik strzelił, bo to był 30-amperowy bezpiecznik, bo Łukasz przypadkiem zwarł i strzelił oryginalny 40-amperowy.
No i teraz czeka mnie dzisiaj o 22 podniesienie kabiny i wymiana tego bezpiecznika. Mam tutaj ten bezpiecznik. To jest 40 amperowy, tylko że jest jeden problem. Te otwory i są za małe. On nie wejdzie tam. I będę musiał to rozwiercać, a bardzo często te bezpieczniki przy rozwiercaniu ukręcają się te blaszki. Najlepiej to robić pilnikiem do metalu, tylko że posiadam cholerka takiego pilnika przy sobie. Będę musiał to bardzo powolutku, małym wiertłem rozwiercać i pchać w stronę krawędzi, żeby wiertło na zasadzie pilnika zadziałało. Już kiedyś próbowałem to zrobić i no nie było lekko. Nie chciało iść tym wiertłem, no nie? Także masakra. Dzisiaj mnie czeka podnoszenie kabiny. O, będzie się działo. W ogóle tu głodny jestem, bo tylko tam kanapkę zjadłem na tym załadunku. To wszystko tak szybko poszło, a jeszcze gadałem z Grzegorzem, nowo poznanym, pierwszym znajomym z trasy. No i tak wyszło. No nic. Jadę i będę dawał znać. Tutaj jest stacja Pi-Pi-Mi. I teraz musimy jakoś na tą stację wjechać. Nie wiem, czy dobrze wjechałem, czy powinien wjechać jakoś naokoło. Ale dużo instrybutorów. A teraz gdzie jest, kurczę, ten? Gdzie jest AdBlue? O, tu jest AdBlue, czyli ja muszę lewą stroną zajechać. W tym miejscu. O, jest git, pani kierowniczko! Mamy to! Silnik zgaszony, kurde, dojechali. Tu jeszcze jest 11 minut, kurczę. Nie, bo to nie jest tak, że ja teraz muszę w 11 minut zatankować. Ja zgasiłem, więc czas jazdy jest zatrzymany i wciąż mam 11 minut jazdy jeszcze, odkąd skończę tankować i zapłacę i tak dalej. To nie jest tak. Tylko po prostu nie mogę teraz jechać dłużej niż 11 minut, bo później muszę wykręcić 45 pauzę albo już zacząć pauzować, tak sobie już do końca pauzować. Także ja sobie teraz zakładam klapki i idę sobie zalać AdBlue i dieselka. Trzy minuty zostały, idealnie. Idolo perfecto, mistrz parkowania, Raf Adventures, Raf Bułka Zoa. Tak, mistrz parkowania, ale tylko gdy miejsca obok nie są zajęte. Obserwując z lotu ptaka piękny zachód słońca nad portem Świecko, kończę ten dzień. Zapraszam na następny i oczywiście do lajkowania, subskrybowania oraz dzwoneczka. Naleśniczki z truskawkami pojedzone. Gulasz z ziemniaczkami na wynos wzięty. Wszyscy zadowoleni. Pogoda dopisuje. Ciśniemy na Mainz. A tak się robi, jak ktoś ma chłodnie i chce się wyspać. Podłącza i ona sobie buczy, a on sobie śpi gdzieś tam dalej, nie wiem gdzie, ale gdzieś sobie śpi. Tutaj krótkie ujęcie ze standardowego obchodu przed każdą trasą. Sprawdzenie sprzęgu, czy naczepa nie jest rozpięta, zbiorniki, stan ogumienia, zewnętrze chłodni, drzwi tylne naczepy i kłódka i analogicznie druga strona. Dziś wszystko było w porządku. No i dobra, obchód zrobiony, pora ruszać. Witajcie, teraz już oficjalnie w kolejnym dniu. Jak się czujecie? Ja się czuję bardzo dobrze. Pierwsza nocka bardzo w porządku. Jakiś chłop stał chłodnią niedaleko, więc buczało, ale dobrze, muszę się przyzwyczajać z daleka. Coraz bliżej i bliżej, w końcu będzie buczało mi centralnie za ścianą. No, a tak ogólnie nocka przebiega spoko. Raz się obudziłem, bo było za zimno, włączyłem sobie Webasto i już dospałem do rana. Pięknie 5 minut przed budzikiem się obudziłem o 6:25. No i mamy godzinę 8:30. Zdążyłem sobie zatankować troszeczkę paliwa do chłodni, bo wczoraj zapomniałem. No i ruszam. Kierunek Mainz. Jestem na parkingu w okolicach miasta Erfurt. Temperatura, słuchajcie, 32 stopnie. Rano jak wyjeżdżałem w Polsce było 17.
że niezła różnica. No nic, pora się wypauzować. Kibel, tragedia. Wszystkie kible zapchane. Ludzie tylko tak wchodzą, patrzą i się zastanawiają, co mają zrobić. Czyli taki standardzik w Niemczech. Ale jest tak gorąco, że już muszę odpalać silnik znowu, bo bez klimy nie da rady. Dobra, biorę się za jedzenie. Kapusia. Powoli zbliżamy się do parkingu. Słuchajcie, to jest najbliższy parking przed Moguncją, jaki udało mi się znaleźć. Niestety jest to parking nie tak zwany parking bezpieczny, tylko parking zwyczajny. Ale miejmy nadzieję, że Niemcy nie będą ze szlifierkami ładować się po moje gilzy, które mam na pacem. Także ile jeszcze? 28 km. Czas jazdy 7 godzin. 618 km już dzisiaj przejechane. Jeżeli do tego parkingu dojedziemy i będzie miejsce, no to będzie 650 km. Czyli taki wynik w porządku. Może być. Średnie spalanie na tej trasie 17,69. Ale to wydaje mi się super wynik, jak i najeżdżenie przez tereny górzyste, podjazdy, zjazdy, super wynik, jak w osobówce. Jechałem kiedyś C-klasą przez Niemcy, to na tempomacie 220 to C-klasa paliła ponad 20 litrów. Tutaj proszę bardzo, 480 koni, 12 litrów silnik, 17,5. Można? Można. Jestem we Frankfurcie. Samoloty latają jeden za drugim. Dosłownie tu jeden leciał, tu już z tyłu za nim drugi. Ja nie wiem, czy one na ten sam pas lądują tak jeden po drugim. No, w każdym razie duża aglomeracja, wysokie budynki, widoczne z autostrady. 4 pasy w jedną, 4 pasy w drugą. Dziękuję, szanowna pani asystentko. Tak też uczynię. Dobra, słuchajcie, żeby za bardzo się nie rzucać w oczy czeskim kierowcom tira i nie tylko czeskim, bo są tu też różni Arabowie, nie Arabowie, także nie będę się za bardzo rzucał w oczy przez rozstawianie statywu i robienie wszystkiego na zewnątrz, tylko zeszlifuję, bo no właśnie, począwszy od tego, zaraz wszystko pokażę i objaśnię. W każdym razie nie chcę się rzucać w oczy, bo w niedzielę będę musiał zostawić ciężarówkę z całym sprzętem, no i nie chciałbym, żeby została ograbiona, mówiąc kolokwialnie, tak? Tutaj mam ten bezpiecznik. Wygląda on tak. Jest to bezpiecznik 40-amperowy, taka cieniutka blaszka, która się wygina. O. I problem z tym bezpiecznikiem jest taki, że te piny, które tutaj wchodzą, mają większą średnicę niż ten otwór. I teraz, żeby włożyć, należałoby mieć zwykły pilnik ręczny i użyć pilnika, żeby przeszlifować ten otwór. Nie jestem w stanie użyć wiertła, mimo że mam różne wiertła, ponieważ kiedy złapiesz to kombinerkami i zaczynasz to wiercić, to wszystko się rozegnie i zniszczy i będzie nie do użytku. Więc mam tutaj takie narzędzie. Zwie się fres elektryczny. Tylko że podczas całego tego nagrywania może być słychać lekki szum, bo klima jest odpalona postojowa na maksa i tak nie będzie dawała rady. Jest w tej chwili 34 stopnie w cieniu, także normalnie Hiszpania albo Włochy tutaj w tych Niemczech. Dobra, mam to, wkładam. Teraz tak, ta końcówka jest dosyć duża, no ale spróbuję to w taki sposób zrobić. Założę sobie dla bezpieczeństwa okulary. Założę takie, nawet będą dobre. Obroty takiego freza zawsze ustawiamy na maksa. Jest bardzo niewiele sytuacji, w których potrzebne są niskie obroty. Im wyższe obroty, tym mniejsza szansa, że się zatrzyma i wam to rozerwie i wyrwie z ręki i poharata palce, tak? Także jedziemy z koksem. Na razie różnica jest... Nie wiem, czy jest widoczna. Jadę dalej z koksem.
No. Teraz różnica już jest ewidentna. Jedno duże, jedno małe. Gdzieś około, myślę, że ponad milimetr. Tak, myślę, że nawet ze 2 mm powiększyłem. Teraz drugi. Jest duże, jest duże. Słuchajcie, podnoszenia kabiny nie zamierzam wam pokazywać ze statywu, bo tutaj bym robił za dużą furorę. I tak będę robił furorę przez to, że będę podnosił kabinę, a dosyć, żebym jeszcze ze statywem i kamerą stał. Także wezmę tylko Osmo Pocket, więc wsadzę je sobie w pocket do kieszeni i podniosę kabinę i postawię wam gdzieś, żebyście widzieli, jak wymieniam tam bezpiecznik. Oby tam nie było problemu z kluczem, bo ja tam mam jakieś klucze, ale tak nie wiem, czy na pewno ten rozmiar. Chyba będzie 10, no nie? Zawsze musi być 10. Ale czy się uda, nie wiadomo. Także dobra, biorę się do roboty. Ale tu jest gorąco, stary, 35 stopni, a jeszcze ten silnik ma o 90. O, masakra. Chicken wing. Chicken Rafał. A tu do środka, dobra. No i za***cie. No i za***cie. I spadła śrubka i huk. Ja piermandale. I co teraz? Ja piermandacze. No nie wierzę. Spadła s***ka. Ja dobra. Muszę chyba podnieść jeszcze kabinę i tu wejść. Opa, leci! O, trzyma się, dobra. Dobra, i teraz muszę tu wejść i to znaleźć. Najlepiej jakby spadła na ziemię. Ale nie spadła. Kuźwa mać, no Rafał, musisz zawsze coś. Gdzie jesteś, mała śrubeczko? Gdzie spadłaś, mała śrubeczko? Gdzie spadłaś, nakręteczko? Tarararararara. Widzę ją, dobra. Teraz tylko jak ją wyciągnąć. Wiem, magnes od mikrofonu przyczepiłem na końcówkę. No tak niefortunnie wpadła, że chyba jej nie wyciągnę. Ja piermandole. Widzę, słuchajcie, widzę. W tym miejscu K9. K9 jest niepodłączony do niczego. Czyli odłączam te K9 i stamtąd wezmę nakrętę. Ryzykuję, to jest 125, nie ma tam żadnego przewodu, także biorę tą nakrętkę. O, mam. Dobra, wyciągnięte. Teraz nowy bezpiecznik. Dobra, teraz to powinno dać iskrę. Dobra, dało iskrę, czyli ok. Teraz druga śrubka. Dobra, nie kopię. Dobra, jest założony. I teraz tylko przykręcić. Robota wykonana. Przy prądzie to zawsze jest nerwówka, bo to wiadomo, prąd kopie. Chowam sprzęt i podnoszę kabinę. To znaczy opuszczam, bo zaraz zobaczycie, jak kabina wygląda. Dobra, to na pamiątkę. Teraz zobaczcie, jak to wygląda. Nieźle, co? Dobra. Jeszcze cała ta operacja była tak przeprowadzona, żeby nic nie dotknąć, bo tu cały czas klima postojowa chodziła w środku. Dobra, sprawdzamy, uwaga. Proszę bardzo, lampka się świeci, internet prawdopodobnie już działa. Także wracamy do żywych, yes! Woohoo! Tak wygląda szczęśliwy Rafał. Ja jestem teraz taki mokry, zaraz tylko sobie odpalę prysznic, głowę sobie umyję, włączę sobie grzałkę. O, miejmy nadzieję, że grzałka nie wybuchnie tej przetwornicy na tej 40. Włączyłem i nic się nie stało, także chyba będzie dobrze. Boże, jak cudownie. O, no i dobra,
misja zakończona powodzeniem. Biorę graty, pochowam i będę się przygotowywał na jutro. Celem na jutro jest wizyta w Moguncji. Zobaczymy tam wiele ciekawych rzeczy, zabytki, miejsca, budowle. Sami się przekonacie. Widzimy się. To już koniec roboczego dnia. Biorę prysznic na luzie, bo pogoda dopisuje. Dziś dużo się działo, a jutro czeka nas prawdziwa przygoda. Tylko 20 minut do centrum taksówką i rozpoczynamy zwiedzanie. Zapraszam na kolejny odcinek. Subskrybujcie i Dziękuję Państwu za oglądanie.